Ostromecku. Taki oto napis możemy przeczytać, udając się do największej atrakcji tej miejscowości, jaką jest zespół pałacowo-parkowy. Już od samego wejścia wita nas udekorowany klombami, pięknie zadbany trawnik. Miejsce to pierwotnie było własnością rodziny Schönborn. W latach 1890-1945 należało z kolei do rodziny von Alvensleben. Pod koniec XIX wieku majątek ostromecki zaliczał się do największych w powiecie chełmińskim. W 1927 roku ordynacja Ostromecko zajmowała obszar 6235 hektarów. Składała się z 7 majątków samodzielnych, gorzelni, tartaku, 2 cegielni oraz stadniny koni. Źródłem największych dochodów i prestiżu była woda mineralna Marienquell, eksportowana za granicę i uhonorowana wieloma medalami. Naszą uwagę wzbudza ulokowany we wschodniej części parku, na wprost głównego wjazdu, późnoklasycystyczny tzw. Nowy Pałac. Zbudowany na zlecenie Jakuba Schönborna w 1849 roku przez Karla Friedricha Schinkla. Wnętrze pałacu zajmują obecnie głównie pomieszczenia gastronomiczno-hotelowe. Jak czytamy na internetowej stronie pałacu, tutejsza kuchnia specjalizuje się w sezonowych, wykwintnych daniach staropolskich. Pałacowe specjały wytwarzane są z naturalnych produktów pochodzących od lokalnych dostawców. Piękne wnętrza zachęcają do konsumpcji. Warto dodać, że od listopada 2021 roku pałacowa jadalnia została wpisana na listę sieci dziedzictwa kulturalnego Kujaw i Pomorza, działającej w ramach Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Ulokowaną na piętrze część pomieszczeń charakteryzują sceny rodzajowe z minionych czasów. Ich arystokratyczny charakter podkreślają meble m.in. w stylu Biedermeier. Stylizowane aranżacje odnoszą się także do wystawy instrumentów z bydgoskiej fabryki akordeonów. Dumą wystawy jest prawdziwy biały kruk, akordeon Carmen z numerem fabrycznym 0001. Muzyczną przestrzeń tworzy także tzw. skład Sommerfelda. To wnętrze stylizowane na przestrzeń warsztatową. Fabryka Brunona Sonnenfelda to bydgoska firma, będąca bez wątpienia największą w Polsce międzywojennej fabryką pianin i fortepianów. Produkowane tam instrumenty odznaczały się wyjątkową jakością. W pałacowych wnętrzach podziwiać można także zaprezentowane tu gościnnie XIX- i XX-wieczne malarstwo ze zbiorów Bydgoskiego Muzeum Okręgowego imienia Leona Wyczółkowskiego. Autorami eksponowanych prac są artyści kilku pokoleń, wywodzących się z różnych środowisk, zarówno polskich, niemieckich i holenderskich, ale również z regionu związanego z Bydgoszczą. Zaprezentowano tu specjalnie dobrane do wnętrz pałacowych portrety, sceny rodzajowe, pejzaże, sceny miejskie oraz martwe natury. Najnowszą atrakcję Pałacu Nowego stanowi wystawa Chuchuczny Strych. Tworzącą ją kolekcję przekazało małżeństwo z Niemiec, Erika i Norbert Besse. Norbert Besse urodził się w 1939 roku w Bydgoszczy. Przez lata był burmistrzem Delmenhorst i współpracował z Bydgoszczą. Kolekcja powstawała 50 lat i zawiera 8000 sztuk sów, wykonanych z najróżniejszych materiałów. Są tu zatem sowy duże i małe, przedstawione na obrazach, rzeźbach i witrażach, wykonane z drewna, szkła, ceramiki, metalu, plastiku, papieru, w formie biżuterii i obrusów. Ekspozycja ma iście baśniowy charakter i wprawia w zachwyt zwiedzających. Opuszczamy XIX-wieczne pałacowe mury, spoglądając na efektowny, prostokątny korpus główny z trójbocznym ryzalitem w tylnej elewacji, którą zamyka imponujący taras z prowadzącymi do angielskiego ogrodu szerokimi schodami. Pałac wraz ze swym otoczeniem nazywany jest też czasem bydgoskim Wilanowem. Sam park to obszar 36 hektarów, na którym oprócz bujnych lasów i wkomponowanych w nie ogrodów znajdują się prawdziwe architektoniczne perły. Ostromecki krajobraz to dzieło samego Petera Józefa Lennego.
wybitnego polskiego planisty i architekta krajobrazu. Lenn z tytułem ogrodnika królewskiego w ciągu swojej kariery założył ponad 250 ogrodów. Jego wizytówką po dziś dzień są m.in. ogrody Sanssouci w Poczdamie, Tiergarten w Berlinie, a także ogrody we Frankfurcie nad Odrą, Lipsku czy Wiedniu. Na terenie Polski najlepszą i najciekawszą jego realizacją jest właśnie Ostromecko. Przestrzeń wokół to miejsce idealne do długich spacerów, rodzinnych pikników i odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. To także wymarzona przestrzeń dla wszystkich miłośników przyrody i obowiązkowy przystanek dla tych, którzy lubią łączyć rekreację z dawką historii. W głębi parku, na skraju Wiślanej Skarpy, znajduje się kameralny, równie uroczy, barokowy Pałac Stary, otoczony przepięknym ogrodem włoskim. Zbudowany został około roku 1730 w stylu saskiego rokoka z inicjatywy wojewody pomorskiego Pawła Michała Mostowskiego w miejscu dawnego dworu rodziny Dornowskich. Pałac zaczynamy zwiedzać, począwszy od jego piwnic. Skrywają one fotogramy ilustrujące Fordoński Most, a także plany dawnych wojskowych umocnień rejonu bydgoskiego. Wnętrza pałacu skrywają z kolei wyjątkową kolekcję zabytkowych fortepianów ze zbiorów nieżyjącego już dyrektora Filharmonii Pomorskiej Andrzeja Szwalbego. Jest jedną z 3 największych tego typu kolekcji w Polsce. Znajdziemy tu prawie wszystkie formy fortepianów z XIX i pierwszej połowy XX wieku. Skrzydłowe, stołowe, pionowe oraz formy mieszane, czyli hybrydy, a w ich wnętrzach niemal wszystkie typy mechaniki, rejestrów brzmieniowych czy też zdobień. Na terenie obiektu widzimy też ciekawe aranżacje wnętrz stylizowane na epokę świetności budowli. Zwracamy też uwagę na zachowane do dziś oryginalne elementy sztukaterii. Na drugim piętrze znajdujemy z kolei gabinet wspomnianego Andrzeja Szwalbego, twórcy owej zabytkowej kolekcji fortepianów. Warto na koniec dodać, że niegdyś w Starym Pałacu odbywały się pikniki kończące polowania, dlatego nazywano go również myśliwskim. Opuszczamy pałac i udajemy się na krótką przechadzkę po wsi Ostromecko. Etymologia ludowa wywodzi nazwę od ostrych mieczy. Językoznawcy natomiast uważają, że pochodzi od ostrego i mętnego toku Wisły. Ostromecko ma charakter wsi podmiejskiej i letniskowej, położonej w ciekawym topograficznie i przyrodniczo terenie. Podczas spaceru naszą uwagę wzbudza XVI-wieczny kościół z barokową wieżą. Pierwsza wzmianka o tutejszej parafii pochodzi z 1445 roku. Kościół konsekrowano powtórnie 6 października 1675 roku, nadając mu za patronów świętego Mikołaja, świętego Stanisława Biskupa i świętego Jana Chrzciciela. Ostromecka świątynia jest niewielką budowlą z prezbiterium zwróconym ku wschodowi, wieżą barokową wzniesioną w latach 1763-64 oraz dobudowaną zakrystią i barokową kruchtą. Całość zbudowano na wzgórzu, którego teren zajęty jest przez cmentarz. Ostromecko to miejsce, które bez wątpienia warte jest odwiedzin. Autopromocja.
Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Bank.